Okej, girlies, porozmawiajmy o Barbie. Jest mi trochę przykro. Jest mi trochę przykro. Like the Barbie. I'm a doll, but I still wanna party. Big girl, like I'm ready to bend. I'm a 10, so I pull in a 10. Like Jazzy, Stacy. All of the Barbies is pretty. All of the Barbies is bad. It girls, and we can play tag. Nie mogę się doczekać, aż wszystko to spłaczę, nie? I'm in LA, Rodeo Drive. I'm in New York, Madison Ave. I'm a Barbie girl. Pink Barbie dream house. The way Ken be killing shit got me yelling out like the Scream House. Yelling out. Okej, girlies, porozmawiajmy o Barbie. Bo to jest temat, który wymaga odpakowania. Ja byłam osobą, która była na Barbie bardzo nakręcona. Od momentu, kiedy zobaczyłam pierwsze zdjęcia z planu, jak Barbie i Ken pojawiają się na Long Beach, jeżdżą na rolkach, i zobaczyłam, jak to wygląda, no to mówię, wow, to jest naprawdę świetne, chcę to zobaczyć, po prostu już się nie mogę doczekać. W tym momencie, jak zobaczyłam te zdjęcia, wiedziałam, że ja muszę obejrzeć ten film. No i z czasem, jak wiemy, jest to film, który był po prostu tak dofinansowany, jeżeli chodzi o marketing. Ten hype niewiarygodnie rósł. Postaram się w mojej recenzji nie zawrzeć zbytnio spoilerów. W ogóle bardzo lubię Barbie, bardzo lubię Margot Robbie. Wiedziałam, że jest to film produkowany również przez Margot, przez kobietę. Reżyserowany przez Gretę Gerwig, również kobietę. Miałam bardzo duże oczekiwania odnośnie tego, jak Barbie będzie faktycznie zaprezentowana. Wiemy, że pod kątem feminizmu Barbie stawała na takiej dosyć cienkiej linie, powiedzmy. Bardzo znajdowała się na takiej pewnego rodzaju krawędzi. I o ile sam film właściwie nie wymagał tego, że będzie stricte filmem feministycznym, to został w dużej mierze tak przedstawiony w mediach. Mam na myśli tutaj różnego rodzaju wywiady, różnego rodzaju treści, no i też oczywiście trailery, z których można było sobie niejako ustawić pewnego rodzaju obraz tego, czym ten film będzie i że prawdopodobnie będzie to film relatywnie feministyczny. Sama w sobie Barbie pod kątem feminizmu na przestrzeni lat przedstawiała nam różnego rodzaju sprzeczne obrazy, no bo jeżeli sobie nawet pomyślimy o tym, że Barbie poleciała w kosmos, zanim kobiety w Stanach Zjednoczonych mogły korzystać z kart kredytowych, mogły mieć własne karty kredytowe, no to można wyciągnąć taki wniosek, że Barbie jest niejako bardzo do przodu. Z drugiej strony pojawiają się pewnego rodzaju opinie, że ze względu na to, jak Barbie wygląda, to cofa troszeczkę ten feminizm i jest antyfeministyczna. Ale jednakowoż, jeżeli sobie w dużej mierze spojrzymy na ideę Barbie, no to znak jest taki, że możesz być kim zechcesz, co jest generalnie dobrym komunikatem. I też jeżeli spojrzymy sobie na przykład na to, jak Barbie była prezentowana w ostatnich latach, gdzie zwiększała się pula różnych rzeczy, którym się zajmuje, tym jak wygląda też. Takie ciało pozytywne Barbie zaczęły się pojawiać na rynku. No to odnieść można było to wrażenie, że faktycznie zaczyna ona bardzo postępować. I tak samo, jeżeli sobie zobaczymy kanał vlogów Barbie, zobaczymy tam wiele różnych fajnych informacji w sumie, które myślę są istotne do przekazywania. Lecz, jeżeli sobie pomyślimy o tym filmie, to w dużej mierze on był dedykowany, tak mi się też zresztą wydaje, młodym kobietom, do których grona czuję, że należę, więc wydaje mi się, że zasadnym jest, abym wystosowała swoją opinię. Film sam w sobie był reklamowany jako feministyczny. I actually, when I got asked the other day, like, is Barbie a feminist? I was like, well, she's actually like the level up from that. Because if you look at Barbie Land at the beginning, like, the Barbies are on top and the Kens are kind of disregarded. So I was like, well, that's not equal. No, right, so right. whatever the opposite of misogynist is, actually, Barbie's like, so Yeah. towards the end, when they Yes, balance yes. things out, then it might be feminist. But Wydawać by się mogło na podstawie różnego rodzaju wywiadów, że zarówno Greta, jak i Margot doskonale rozumieją, czym jest feminizm, But I think it's feminist in a way that includes everyone. jednocześnie mam wrażenie, niestety, i mówię to z bólem serca, bo bardzo chciałam, by ten film wypełnił coś w środku, ale niestety tego nie zrobił. I wydaje mi się, że sam w sobie film niejako utwardza dosyć
toksyczne postrzeganie feminizmu, co powoduje, że wiele osób może traktować ten film jako feministyczny w negatywnym tego słowa znaczeniu. I co przez to mam na myśli? No przede wszystkim to, że feminizm, jego idea w dużej mierze stoi za tym, aby doszło do pewnego rodzaju równości. Kobiety są równe mężczyznom, mężczyźni są równi kobietom. Jednakowoż myślę, że doskonale spotkaliście się już z takim poglądem, z taką wyrażoną ideą, jakoby feminizm stał za wyższością kobiet nad mężczyznami, co jest błędne. Feminizm nie znaczy, że kobiety są ponad mężczyznami. Odniosłem trochę takie wrażenie, że film ten niestety potwierdził niejako tą toksyczną wersję feminizmu, mimo tego, że tak jak wspomniałam, wydaje mi się, że twórcy doskonale rozumieją problem. Co do tego, jak sam film był skonstruowany, to było absolutnie przepiękne. Tak jakby widać, że mnóstwo pracy weszło w przygotowanie całego setu, postaci, ubrań, które absolutnie mnie zachwycały osobiście. Zwłaszcza całe to vintage Chanel, które się pojawiało w filmie. Oh my god. Boskie. Muszę się nawidzieć. Także film był przepiękny, obrazek był przepiękny. Jednak mam duży problem, jeżeli chodzi o fabułę. Przede wszystkim problem, który napotkałam, to jest to, że postacie są relatywnie płytkie. Relacje między nimi nie są za bardzo pogłębione i nawet nie chodzi mi tutaj o relacje w świecie Barbie, co w takim świecie naszym, prawdziwym świecie, między postaciami, z którymi się spotkaliśmy. Relacje postaci wydają mi się relatywnie płytkie, zwłaszcza jeżeli mówimy tutaj o Glorii i o jej córce Saszy. Wydaje mi się, że tutaj był ogromny potencjał na stworzenie pewnego rodzaju głębszej relacji i tak samo sama Gloria, która z perspektywy wydaje się bardzo istotną postacią tego filmu, wydaje mi się niestety dosyć spłycona. Z tego względu, że Gloria przede wszystkim jest nośnikiem bardzo istotnego monologu, który ma miejsce w filmie, który w dużej mierze mówi o pewnego rodzaju dychotomii współczesnej kobiety, a raczej dychotomii oczekiwań w stosunku do współczesnej kobiety. Jednakowoż nie widzimy tego ani razu, żeby ona faktycznie to odczuła. Nie widzimy żadnej sceny, w której spotykamy się z pewnego rodzaju niesprawiedliwością wobec Glorii i tak samo, co nie znaczy, że to, co ona powiedziała, nie jest prawdziwe. Absolutnie jest. Tylko że pod kątem tak jakby oceny filmu jest to na pewno pewnego rodzaju brakujący element układanki. Jeżeli film ten ogląda osoba, która się nigdy z takim zjawiskiem nie zmierzyła, myślę, że ten komunikat nie był do końca odpowiednio dostarczony. Wydaje mi się również, że sam ten monolog w takim, ciężko powiedzieć, prawdziwym świecie, mówimy o czymś, co jest dosyć, że tak powiem, nierealne, mówimy o świecie Barbie i generalnie o tym, jak Barbie odbiera różne rzeczy, to odnieść można takie wrażenie, że ten monolog dotknął bardziej Barbie niż powinien, z tego chociażby względu, że Barbie sama w sobie reprezentuje ten dualizm i tą dychotomię tych różnych cech, tak? Z jednej strony jest tutaj wszystkim, tak? Jest kosmonautką, jest lekarką, a z drugiej strony cały czas reprezentuje pewnego rodzaju kanon piękna, tak? Że musisz być idealna i gładka i tak dalej. Dlatego wręcz wydaje mi się to niejako ironiczne, tak? Ponieważ w tym monologu Gloria prezentuje pewnego rodzaju zarzuty wobec świata, tego, czego oczekuje się od kobiet, a Barbie sama w sobie, moim zdaniem, te cechy bardzo uosabia. Więc dlaczego to tak na nią wpłynęło? Nie wiem. Dodatkowo, co też wydało mi się relatywnie ironiczne, okazuje się, że Gloria ma męża, którego wydaje mi się, że imienia nawet nie poznaliśmy i nie wiemy o nim nic. I pełni on pewnego rodzaju rolę Kena dla naszej Glorii w prawdziwym świecie, gdzie jest to relatywnie sprzeczne w sumie z tym, co pokazuje nam film. Ponieważ jedyna scena, w jakiej tak naprawdę widzimy tego męża, właściwie widzimy go w 2 scenach, przepraszam, ale te jedyne 2 sceny pokazują go jako osobę, która nie będzie stanowiła przeszkody w tym, żeby Gloria robiła to, co chce robić, czyli w tym przypadku podróż do świata Barbie i uczy się na Duolingo języka hiszpańskiego, co domyślam się jest pewnego rodzaju nawiązaniem do tego, że aktorka grająca Glorię, America Ferrera, jest osobą latynoską, tak samo jak jej córka,
ta filmowa córka, więc domyślam się, że on się uczy tego języka, żeby niejako się do Glory zbliżyć. Oczywiście to już jest taka moja interpretacja, to jest coś, czego również w filmie nie zobaczyliśmy, ale też dosyć ciekawa, tak? Pokazująca mężczyznę w trochę innym świetle niż cała reszta filmu. Sam film trwa niecałe 2 godziny, czyli jest to w sumie jest to rozsądny czas jak na taki film, aczkolwiek wydaje mi się, że trochę w nim brakowało pewnego rodzaju wątków, a raczej dokończenia tych wątków, a jednocześnie dosyć dużo było takich rzeczy, które w sumie można było pominąć i tutaj mam nadzieję, że nikogo tym nie urażę. Może ktoś jest wielkim fanem musicali, aczkolwiek ta scena, w której Ken wykonuje swój musicalowy numer, moim zdaniem nie była zbyt kluczowa, raczej zbędna. Też tak naprawdę tutaj warto zwrócić uwagę na to, że tłumaczenie na język polski w napisach nie było najlepsze, więc w dużej mierze gdzieś w połowie po prostu stwierdziłam, że nie będę w ogóle czytać tych napisów, skupię się na tym, co słyszę, ponieważ te napisy za bardzo nie miały sensu odnośnie tego, co widzieliśmy na ekranie, co słyszeliśmy w języku angielskim. Ja wiem, że to jest bardzo trudna sztuka i zawsze po polsku niektóre rzeczy będą brzmiały trochę śmiesznie. Dobrym przykładem jest próba tłumaczenia chociażby Drag Race na język polski. Tam często widzimy różnego rodzaju takie bardzo nowe twory językowe i często przetłumaczenie czegoś i jednocześnie dbanie o to, żeby to się rymowało, powoduje utratę treści. Inaczej tego myślę, że się nie da nazwać. I przy tym trochę zabrakło mi dopełnienia niektórych wątków, zwłaszcza samego wątku Kena, który wydaje mi się dosyć istotną postacią, tak? On jednak pełnił dużą rolę, jeżeli chodzi o film jako całokształt. Widzieliśmy jego zmianę w jedną i w drugą stronę, ale jednak nie za bardzo zobaczyliśmy jakiegokolwiek zakończenia dla Kena. No bo zwróćmy uwagę na to, że na samym początku filmu stawia się tezę, że nie wiemy, gdzie Ken mieszka i co robi. No i właściwie przez ten cały film to się w ogóle nie zmieniło. Dalej nie wiemy, gdzie mieszka i co robi. Także pewnego rodzaju koło zatoczyliśmy, jeżeli chodzi o jego postać, co wydaje mi się dosyć niefajne. Ja rozumiem też, to był film, który nazywa się Barbie, nie musi wcale skupiać się na Kenie. Aczkolwiek pełnił on na tyle dużą rolę i wydaje mi się, że był relatywnie istotny w samym filmie i problematyka jego postaci była też na tyle poruszana, że spodziewałam się dla niego może nie happy endu, ale jakiegokolwiek endu, tak? Dostaliśmy ten krótki dialog, w którym Barbie mówi mu, że powinien być sobą, swoją własną osobą poza Barbie, jednak nigdy nie widzimy, żeby to faktycznie miało miejsce w filmie. I też nie myślę, że Barbie musiała być tym absolutnym, współczesnym, feministycznym movementem przełamującym bariery. Nie musiała być, aczkolwiek w ten sposób była reklamowana i też w dużej mierze ta fabuła prowadziła nas do takiego myślenia, że jednak będzie. Co wydaje mi się zaskakujące, że faktycznie, finalnie, moim zdaniem, nie była. Fabuła rozpoczyna się w dużej mierze w momencie, w którym Barbie zaczyna obserwować u siebie pewnego rodzaju zjawiska, które dotyczą nas, ludzi. No i oczywiście jest nimi zaskoczona, tak? Czyli ma przeterminowane mleko w lodówce, jej pięty dotykają ziemi, ale dopiero w momencie, jak pojawia się celulit, Barbie stwierdza, hej, to tak nie może być. Momentem, który jest przełomowy dla Barbie, jest u niej pojawienie się celulitu. I jest to śmieszne, tak. Celulit, który ma 98% do 98% kobiet na świecie, ma celulit. I to jest coś, co, że tak powiem, przelało szale goryczy. Wydaje mi się trochę ironiczne i też w tym filmie nie znalazło się za bardzo nic, co by nawiązywało później do tego, że to jest okej mieć ten celulit i to jest okej, żeby nie być absolutnie perfekcyjną. Wydaje mi się, że tego mi zabrakło, a szkoda, bo to jest coś, co często zarzuca się Barbie jako postaci, że w dużej mierze ona tworzy takie nierealistyczne standardy piękna i na żadnym etapie podczas tego filmu w sumie nie zostało to uznane, że hej, że bycie niekoniecznie takim jak Barbie jest a-okay. I to jest trochę przykre. Jest to coś, co jest nieakceptowane w magazynach dla kobiet. Jest to coś, co jest nam prezentowane jako coś, czego musimy się wyzbyć.
Nie ma to bezpośredniego związku nawet z ilością tkanki tłuszczowej, tak? I szczupłe osoby i większe osoby mają celulit i to jest absolutnie normalne i generalizując, prawie można powiedzieć, że każda kobieta ma celulit. Także wydaje mi się, że tutaj zabrakło troszeczkę tego komunikatu. Kluczowym elementem tego filmu było podkreślenie tego, jak wygląda patriarchat i to, że on we współczesnym świecie jest troszeczkę ukrywany, czyli dajemy kobietom troszeczkę, ale nie za dużo, wszystko w kontrolowanych ilościach. I kontrastem do tego w prawdziwym świecie, do patriarchatu, był matriarchat, który panował w świecie Barbie. No bo wiemy, że jeden system nie jest idealny i drugi nie. I matriarchat, i patriarchat można powiedzieć, że nie są dobrymi rozwiązaniami. I widzimy, jak we współczesnym świecie ten ukrywany patriarchat, tak jak został zatytułowany, powiedzmy, w tym filmie, nie jest dobrym rozwiązaniem, nie jest czymś pozytywnym. I zastosowanie tego samego w matriarchacie Barbie było dla mnie strasznie smutne i ironiczne, bo wydało mi się, że nie ma za tym za bardzo żadnej lekcji, tak? Doszło do, powiedzmy, wyrównania tych dwóch światów na swój sposób w równie negatywny sposób. Oczywiście w przypadku świata Barbie mimo matriarchatu, który tam panuje i panował, nie doszło do takich sytuacji, że Keny były postrzegane jako osoby mniej warte, nie były ofiarami przemocy i tak dalej, ale też film za bardzo nie idzie w tą stronę. W każdym razie jedno i drugie rozwiązanie po prostu nie jest zbyt dobre i wydaje mi się, że ten finalny komentarz polityczny, gdzie to jest aż śmieszne mówiąc o polityce w kontekście lalki, ale nie wydaje mi się, że on był do końca dobrze skomunikowany i to jest coś, co sprawiło, że wyszłam z tego filmu ze smutkiem, z pewnego rodzaju poczuciem braku nadziei na to, że kiedykolwiek możemy faktycznie tę równość uzyskać. Skoro Barbie nie była w stanie sobie z tym poradzić, to nikt nie będzie, tak? Do samego timingu filmu wydawało mi się, że niektóre sceny są bardzo przyspieszone na potrzeby fabuły. Wręcz nawet odniosłam takie wrażenie, że coś może zostało wycięte z tego filmu, co też nie wydaje mi się do końca realistyczne z tego względu, że tak jak powiedziałam, mieliśmy cały musicalowy numer Kena w środku, ale zaskakiwało mnie to, jak zarówno Barbie, jak i Sasha, córka Glorii, szybko zmieniały zdanie i swoje poglądy na różne tematy i też nie było za bardzo wytłumaczone, w jaki sposób do tego doszło, w jaki sposób Ken szybko osiągnął patriarchat w świecie Barbie. Nie było to moim zdaniem jasne. Było to zrozumiałe, dlaczego był taki zafascynowany, ale totalnie było niezrozumiałe, dlaczego zostawił Barbie w prawdziwym świecie i w jaki sposób ten patriarchat w świecie Barbie wprowadził. Także też mi się to wydało trochę dziwne, przyspieszone, no ale to też z drugiej strony może fabuła tego wymagała. Troszeczkę mi tutaj zabrakło tej substancji w środku, wiecie o co chodzi. Zaskoczyło mnie też zakończenie, finalna decyzja Barbie o zostaniu prawdziwą kobietą. Z tego względu, że nie zobaczyliśmy żadnych jej pozytywnych doświadczeń z prawdziwym światem, ani z kobiecością. I wydało mi się to bardzo dziwne i taka nienaturalna ta decyzja. A co więcej, no ta finalna scena, gdzie widzimy, że Barbie idzie do ginekologa, no wiadomo, haha, śmieszne, lalki nie mają genitaliów. Ale to jest już żart, który widzieliśmy w tym filmie. I nie chcę tutaj dopisywać, że wiecie, że posiadanie czy nieposiadanie genitaliów tworzy cię albo nie tworzy cię kobietą, tak? Już tutaj nie dopisujmy bardzo zaawansowanych politycznych statementów, ale no... No okej. Można tutaj dopisać, że podróż Barbie przez cały film to jest taka podróż dziewczynki, która staje się kobietą i w ten sposób tak jakby dodać tutaj powiedzmy odrobinę sensu i odrobinę interpretacji, ale wydaje mi się, że to byłaby że to byłoby dosyć naciągana interpretacja całego tego filmu. No ale jeżeli ktoś tak to interpretuje i dla niego to działa, to okej, dla mnie nie do końca. Jeżeli macie jakieś inne przemyślenie na ten konkretny temat, czy to jest pewnego rodzaju metafora czegoś szerszego, to dajcie mi znać w komentarzu. Ja, że tak powiem, oceniam ten film na surowo, tak jak ja uważam. Nie oglądałam żadnych recenzji, żeby też się nie nakręcić w żaden sposób i dać wam taki
surowy statement tego, co myślę dzień po obejrzeniu Barbie. Wiem też, że prawdopodobnie moja ocena może spotkać się z sprzeciwem pewnego rodzaju, z tego względu, że chociażby przeglądając luźno Twittera widzę masę pozytywnych opinii, a osoby, które, że tak powiem, nie do końca do nich ten film dotarł, albo mają do niego pewnego rodzaju krytykę, od razu są wrzucone do jednego worka. No cóż, jestem osobą, która uwielbia oglądać filmy, uwielbia interpretować filmy, przemyśleć je i też myślę, że na swój sposób zrobiłam sobie pewnego rodzaju krzywdę, stawiając tak wysoko poprzeczkę, jeżeli chodzi o Barbie, bo finalnie jest to po prostu Barbie. Miałam bardzo wysokie oczekiwania i te oczekiwania po prostu nie zostały spełnione i to nie jest niczyja wina, tylko właściwie moja, że obejrzałam tak dużo materiałów przed, że się nakręciłam tak bardzo. Jest to pewnego rodzaju wynik tego marketingu, który miał miejsce i dlatego mamy tą dyskusję, dlatego rozmawiamy o tym. Jak najbardziej ktoś może zupełnie inaczej ten film postrzegać, mógł podejść powiedzmy z w ogóle brakiem oczekiwań, jeżeli chodzi o sam film i na tej podstawie wnioskować zupełnie inną opinię i to jest A-OK. Film był zrobiony przepięknie i gorąco polecam, żebyście sobie obejrzeli to, jak w ogóle budowano te sety. Są absolutnie świetne. To jest kawał dobrej sztuki. Jest bardzo kampowy. Jest ekstra. Podobało mi się to oczywiście, jak grała Margot Robbie, jak Ryan Gosling wypadli w tym filmie. Ich gra była super i bardzo mi się podobała ich dynamika jako aktorów. Również wspomnę o soundtracku, który jest też fajny i podobało mi się to, jak w ogóle przebiegała narracja samego filmu, że pojawiał się faktycznie narrator, który też czasami tą czwartą ścianę przebijał. I tak samo jeżeli chodzi o muzykę. Bardzo mi się spodobało, jak leciał utwór Lizzo gdzieś na początku filmu i w którymś momencie tej piosenki pojawił się dialog, a Lizzo na to z piosenki mówi nam: hej, ja jeszcze nie skończyłam śpiewać. To było bardzo fajne, to był bardzo fajny zabieg, który naprawdę dodał uśmiechu tej scenie. Jest to coś, co mi się bardzo podobało. Zachwyciły mnie też różnego rodzaju easter eggi. To są rzeczy, które może ktoś, kto nie jest wielkim fanem Barbie, mógł ich nie wyłapać. Ja je wyłapałam dzięki temu, że kilka miesięcy temu byłam na wystawie Barbie w Poznaniu, gdzie miałam okazję troszeczkę więcej poczytać o historii Barbie, poszczególnych modeli, powodów ich wycofania i miało to bardzo dużo sensu, oglądając teraz ten film. Chociażby postać Mitch, ciężarnej lalki Barbie wycofanej ze względu na to, że rodzice oburzali się, że promuje ciążę wśród nastolatek. Więc to było super. Właśnie wynalezienie tych kilku smaczków, rozpoznanie też niektórych stylizacji, które są rzeczywistymi stylizacjami Barbie, a te, które nie są, były wykonane wspaniale. Tak jakby outfity, stylizacje, dodatki boskie. Ewidentnie jest to produkcja, która przyniosła wiele radości jej twórcom. Widać, że faktycznie to są osoby, które czuły ogromną pasję i ogromną misję robiąc ten film. Myślę, że przy samej produkcji bawili się świetnie. I myślę, że to jest też istotny popkulturowy moment generalnie, o którym też pewnie będzie się długo mówiło. I w życiu chyba nie widziałam, żeby na jakikolwiek film był taki hype jak na Barbie. Dlatego myślę, że warto go zobaczyć, chociażby z tego aspektu. No bo niestety, tak jak mówię, wydaje mi się, że przekaz sam w sobie wypadł trochę płasko i może też być po prostu zinterpretowany w taki sposób nie najlepszy. Niedoskonały. Może niedoskonałość tego filmu właśnie nam mówi o tym, że można być niedoskonałym. Nie wiem, tak jakby tutaj już naprawdę można tych nadinterpretacji wyciągać ile się chce z tak prostej fabuły na swój sposób. Też spodziewałam się relatywnego podobieństwa do Legalnej Blondynki. Legalna Blondynka jest właśnie takim filmem, który jest różowy, kampowy, krytykuje, że tak powiem, stereotypowe podejście do osób i też w dużej mierze jest pewnego rodzaju filmem postrzeganym jako film feministyczny. I uwielbiam Legalną Blondynkę. To jest film, który nie jest to, powiedzmy, moja topka, tak, ale jest to lekki film, który lubię sobie obejrzeć, lubię sobie przypomnieć i jest też on w jakimś stopniu dla mnie inspirujący. Ale jest też, tak powiem, lekki film rozrywkowy i mniej więcej podobnego poziomu spodziewałam się po Barbie i myślę, że one współistnieją w tej samej kategorii filmu, aczkolwiek pod kątem tego przekazu wydaje mi się, że on do końca nie był aż tak jasny i klarowny. Z tego względu, że w dużej mierze
cały przekaz tego filmu toczy się wokół monologu Glorii, a przemyślenia, które miała Gloria, one nie odstają od tego, co, że tak powiem, dzieje się w mojej głowie co noc. Wiecie, o co chodzi. Tak jakby dla niektórych to może było faktycznie przełomowe i potrzebowali usłyszeć to. Dla mnie to są po prostu moje typowe wieczorne przemyślenia, to są rzeczy, wokół których, że tak powiem, mój umysł często krąży, więc dla mnie to nie było bardzo zaskakujące. W sensie ja usłyszałam to i powiedziałam, no tak. Ale na przykład może ktoś nie rozmyśla o tych kwestiach i po prostu potrzebował to usłyszeć i to też jest w porządku. Także wydaje mi się, że jest to też relatywnie istotne, żeby o tym mówić i żeby to usłyszeć. Z drugiej strony nie wydaje mi się, że to są też kwestie i oczekiwania, które istnieją tylko wobec kobiet. Myślę, że wobec mężczyzn też. Zwłaszcza dopiero to do nas tak naprawdę dochodzi zdecydowanie z opóźnieniem, że często, nie wiem, oczekujemy od mężczyzny, że będzie dominujący, ale jednocześnie nie może być za bardzo, tak, bo będzie despotyczny. Też pewnego rodzaju ta dychotomia występuje. Może nie w takiej skali jak w przypadku kobiet, więc wydaje mi się, że warto o tym mówić, ale o jednym i o drugim jednocześnie. Tak, jeżeli to był film, który był stricte dedykowany kobietom, skupiający się na kobietach, nie do końca rozumiem cały ten ark z Kenem, który miał miejsce, więc wydaje mi się, że tutaj troszeczkę czegoś zabrakło, wydaje mi się takiego wybalansowania, mimo tego, że tak jak mówię, no obraz sam sobie jest świetny i jest mi trochę przykro, jest mi trochę przykro, bo bardzo się nakręciłam na ten film. Miałam wiele nadziei z nim związanych i nie do końca te nadzieje zostały wypełnione. Wręcz bym powiedziała, że przeciwnie. Wiecie, ja jestem osobą, która często płacze na filmach i mam wrażenie, że im starsza jestem, tym jest gorzej. Oglądałam jakiś czas temu Mario 2 razy. Płakałam jak bubr. Płakałam na Mario tak bardzo. Bo poruszyła mnie relacja między 2 braćmi. That's me. Z moimi współtowarzyszkami siedząc, poinformowałam je, że słuchajcie, ja jestem z tych, które płaczą na filmach. I to ekstremalnie. No ale nie uroniłam żadnej łzy, nie poruszył mnie on tak bardzo. A myślałam, że poruszy mnie dogłębnie. To prawda, miałam wygórowane oczekiwania w stosunku do tego filmu i one po prostu nie zostały spełnione. No i czasami tak jest. Dlatego myślę, że fajnie by było, żeby każdy z was ten film zobaczył, wyciągnął własne wnioski. Może będą odmienne od moich. Może właśnie jesteście osobą, która potrzebuje usłyszeć to, co powiedziała Gloria. I może sprawi to, że zaczniecie się faktycznie zastanawiać nad tymi kwestiami bardziej i zaczniecie o nich rozmawiać z innymi osobami. Może tego właśnie potrzebuje świat. Może jestem zbyt krytyczna. Także to jest moja opinia na temat Barbie. Idźcie do kina, sprawdźcie sami i dajcie mi znać, jak wam się podobało. Także do następnego.